Dzisiejszy film będzie nastrojowy. W dzisiejszym filmie pokażę Wam Smart Diffuser zapachów Vocolink. Co to jest? Do czego to służy? Czemu musi być tutaj mroczno? Wszystkiego dowiecie się w najnowszej recenzji. Hey, start the smoke. Niech zacznie się magia. Czas zatem pokazać Wam nie tylko mroczny, ale tak bardziej romantyczny, aromatyczny i po prostu fantastyczny dyfuser zapachów Vocolink, który dzisiaj recenzuję, który jest innym sprzętem niż to, co zwykle recenzuję, a to lubię, takie rzeczy w smart home, ale żeby ta recenzja, no cóż, miała więcej sensu i Wy, żebyście widzieli, co się na niej dzieje, niechaj stanie się jasność, jasność i jeszcze więcej jasności. Cytując moją żonę, gdy kręciliśmy ten film i no cóż, musieliśmy zrobić fajny taki widok na początku, więc padło pytanie, czy Ty zawsze musisz wlewać tam olejek o zapachu dworcowego kibla? Więc tylko Wam mogę wspomnieć, że trawa cytrynowa, która mi pachnie bardziej, no właśnie trawą cytrynową, u niektórych osób niestety bardziej pachnie dworcowym kiblem. Więc ta recenzja jest też dosyć ciężka dla ekipy, która jest po drugiej stronie. No niestety wlają go tam całkiem sporo, ale do tego jeszcze dojdziemy, bo czas Wam opowiedzieć o tym małym urządzonku, które jest tutaj obok mnie. Jeżeli chodzi o jak dużo miałem w swoim życiu dyfuzorów zapachu, jest to mój pierwszy, nigdy nie sądziłem, że czegoś takiego potrzebuję, bo nigdy jakoś nie byłem wybitnie zapachową osobą, która super specjalnie się nad tym skupiała, ale dostaliśmy go na testy z Vocolinka, a Vocolink jest znany z tego, że robi fajne i trochę nietypowe sprzęty, które się łączą po HomeKit. Mamy więc do czynienia z ciekawym, inteligentnym domem, więc wziąłem go, żeby go rozłożyć na części pierwsze, opisać jego wygląd. To Was trochę odsyłam do unboxingu. Jak widzicie, urządzenie jest niewielkie, możecie sobie je postawić na przykład na szafce. Przewodowe z kabelkiem praktycznie całe białe i bardzo lekkie, bo to jest bardzo lekki plastik. Więc otwórzmy go i pokażmy, na czym to działa. Hey, stop the smoke. Dobra. Jak widzicie, mogę sobie nim sterować za pomocą asystenta, ale do tego dojdziemy. To urządzenie jest dosyć proste. Ma taki komin, który sobie ściągamy. W tym kominie znajduje się woda, tak żebyście mogli zobaczyć, albo zrobimy przebitkę, gdzie to będzie widać. Wlewamy jej do odpowiedniego poziomu, macie tutaj ile jest max, a potem w zależności od tego, czy jesteście delikatni, czy jesteście, nie wiem, osobami po COVID-zie i potrzebujecie ćwiczyć zapach, no to mamy takiego różnego rodzaju olejki zapachowe, które dorzucamy sobie do naszej wody. Mamy cynamon, i mam olejek zapachowy dzika orchidea, no i ja mam trawę cytrynową, którą sobie dorzucam cały czas masowo, więc teraz żeby Wam pokazać, jeszcze trochę zrobić komuś na złość. Wezmę, pokażę, zademonstruję. To nie jest wybitnie jakieś ciężkie. Bierzemy i wrzucamy, ile tam tego jest. Ja rzuciłem ze 3, bo już tam weszło ze 20. I tak naprawdę, gdy już go zamykamy, to on już jest gotowy. Sam dyfuzor ma 3 tryby działania. Możecie się domyślić, tak słaby, silny, mocny. Albo możemy nim sterować w aplikacji, to Wam zaraz pokażę i tam już dokładnie dostosować ten zapach. No on polega na tym, że ma to swoją ilość wody i potem przez około 6 godzin jest w stanie nas aromatyzować różnymi zapachami. Możemy go na przykład używać do aromaterapii, jeżeli się na tym znam, ja się na tym nie znam. Albo po prostu chcemy zrobić jakiś fajny klimacik, żeby było na przykład romantycznie i on nam w tym pomoże. Bo różne zapachy to mają tak naprawdę wyzwalać jakby różne trochę emocje. Właśnie taka trawa cytrynowa bardziej to jest do pobudzenia. Na przykład Madzie pobudza do tego, żeby wyjść z pokoju, w którym się znajdujemy. Cynamon to są takie typowe święta. Też no ja przeważnie przesadzam, więc jak dorzuciłem cynamon na święta, to wszędzie waliło takimi piernikami, ale tak naprawdę jakbyśmy tutaj odpalili fabrykę i po prostu jechali masowo, to mniej więcej coś takiego. Dzikiej orchidei nie czuję, więc nie wiem jak pachnie. Ponoć pachnie
O, poczułem. No proszę, jednak po roku coś zaczynam czuć, więc plus, jest szansa dla wszystkich osób, które prawdopodobnie przeszły COVID-a, a nawet o tym nie wiedziały. Ale to nie wszystko, bo ten smart dyfuzor, oprócz tego, że daje nam zapachy i robi tą fajną mgiełkę, to ma również jeszcze światło. To mogliście zobaczyć na samym początku i trochę później, gdy już było ładne oświetlenie, to on ma pełne RGB i no, robi pełny nastrój, więc możemy naprawdę się przy nim zrelaksować. Urządzonko tak do 20 metrów kwadratowych. Przejdźmy teraz do aplikacji, no bo no, to nie byłby zbytnio interesujący sprzęt dla mnie, gdyby nie miał aplikacji, gdyby nie mógł sobie nim sterować zdalnie. Mogę to robić. Aplikacja do sterowania jest Vocoling, tak jak na przykład dla ich oczyszczacza powietrza, który również mam, który jest bardzo fajny. To mogę w szybkiej karcie sobie go włączyć na pierwszym trybie, albo wyłączyć, ale go zostawię włączonego. No i gdy wejdę dalej, to mam już dwa kafelki, dyfuzor zapachów oraz światełko nastrojowe. Dyfuzor zapachów, co mogę zrobić? Mogę sobie, a przepraszam, są dwa poziomy, nie trzy, tak jak wam powiedziałem, mogę sobie ustawić lekki poziom albo mocniejszy. Mogę ustawić countdown, czyli na przykład wystawić, żeby, dajmy na to, za minutę się wyłączył. Proszę. Mogę sobie ustawić harmonogram, dzięki czemu ustalę, że na przykład w konkretnych godzinach, konkretne dni, weekendy albo dni tygodnia on się będzie włączać, żeby na przykład budować nastrój. Dajmy na to, że o godzinie 19 już po pracy, po wszystkim chcemy się zrelaksować, chcemy, żeby było nam po prostu lepiej, więc możemy te olejki, tą wodę przygotować w ciągu dnia i potem konkretnie te 18 już się wyzwoli i będziemy się relaksować. Mamy też opcję settings, ale tam już zbytnio jakichś ciekawych rzeczy nie znajdziemy. Druga rzecz to jest światło. I tutaj mamy tak, możliwość ustalenia jasności tego światełka, ale ono jest słabe, więc zostawcie je na 100%. Tutaj poniżej to no i tak trochę ledwo daje radę. Mamy konkretne kolory, które sobie możemy poustawiać. Mamy też kółeczko, dzięki któremu sobie ustawimy zarówno kolor, jak i barwę. Czyli mamy od zimnej do ciepłej barwy. Dalej, mamy efekty i to jest całkiem spoko. Mamy trzy efekty. Mamy albo flow, widzicie, się tak przepływa, albo mamy blink, który nie mam bladego pojęcia, do czego miałby być, bo po prostu mruga i nie wiem, jak to może Was zrelaksować, może ewentualnie pobudzić, albo jeżeli... No cóż, nie będę kontynuował tego, bo może lepiej, żebym nie kontynuował. Mamy również breathe i on wtedy tak lekko pulsuje. Jak dla mnie flow jest najsensowniejszy i jeszcze go dam w niebieski, to jeszcze myślę, że to jest w miarę ok. Dalej mamy tak samo jak było wcześniej, czyli mamy harmonogramy, które mogę sobie ustawić. No i ustawienia, więc takie podstawowe informacje się tu znajdują. A teraz przechodzimy do asystentów. Od samego początku mogliście zobaczyć, że można nim sterować za pomocą asystentów. No, ja lubię, jak się można czymś sterować za pomocą asystentów, bo możemy też to dodać do naszego całego inteligentnego domu. Ja lubię mieć wszystko w Apple Dom, możecie już zobaczyć. Więc jak się przedstawia to urządzenie w Apple Dom, bo jeżeli chodzi o sterowanie głosowe, to już mogliście to usłyszeć. Jak to było zrobione, możecie albo mu ustawić tak nazwę, Smoke, i on wtedy jak uruchamia, no to uruchamia konkretne urządzenie, albo możecie to zrobić na przykład za pomocą skrótów Siri. A już przechodząc do samej aplikacji, mam tak, światło nastrojowe oraz dyfuzor. Jeżeli chodzi o sam dyfuzor, ikonka mi się nie podoba, bo jest ikonka wiatraka, ale niczego innego nie mają. Mogę sobie ustawić te dwie prędkości, nie? Czyli 50% oraz 100%. Czyli taki silny, mocny dym, a gdy zjadę w dół, co mogę zrobić, to mogę po prostu dodać go do różnego rodzaju automatyzacji, które pozwolą go włączyć. Najczęściej o konkretnych godzinach, albo na przykład gdy pojawię się w domu i wrócę, no to on wtedy się uruchamia i jest w stanie zrobić jakiś tam fajny nastrój. A jeżeli chodzi o światło, no to tutaj szaleństwa nie ma. Widzi go jako lampkę. Mamy kilka tych podstawowych kolorów, które widzi Siri. Mogę sobie ustawić również jasność. I tak naprawdę tyle. Mogę go po prostu traktować jako kolejne światło, więc tutaj za dużo nie ma. Ciężko też wymyślić, co jeszcze mogłoby być tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że są podstawowe funkcjonalności, ale wystarczające. A jak wygląda sprawa z pozostałymi asystentami? No tu już nie jest tak różowo. Z jednej strony mamy integrację zarówno z
panią na G, jak i panią na A. Z drugiej strony to nie do końca działa. Zacznijmy od Google'a. Tak jak widzicie, mam odpalony Google Home, mam dyfuzor zapachów, to jest to urządzenie, jest podłączone po wokolinku. Włączam go, nie reaguje. Wyłączam, nie reaguje. Klikam, nie reaguje. Niestety, ale coś jest nie tak z integracją i on po prostu na to nie reaguje. A z drugiej strony mogę powiedzieć Stop Vocolink. This skill works with Vocalink smart devices such as Outlook, Light Bulb, and Air Purifier. You can control your devices with Amazon Echo. What would you like to do? Nothing. Czyli Alexa powiedziała mi w tym momencie, że wspiera to z różnymi urządzeniami Vocalink, ale nie wymieniła dyfuzora, bo widzi go czymś rodzaju bramki, więc ona widzi to urządzenie, ale nie wie, co z nim zrobić. Więc niestety, ale w kontekście zarówno Google Home, jak i Alexy do poprawy. Siri jakimś cudem sobie poradziła. Jak wygląda sprawa korzystania z niego na co dzień? Więc tak, jeżeli chodzi o mnie, używam go sporadycznie, raczej kiedy właśnie chcę się rozluźnić albo zirytować Madzie, która się pyta, czemu w naszym domu znowu, no cóż, śmierdzi kiblem. Muszę zmienić zapachy. Ale to nie jest problem Vocolinka, to raczej jest jego zaleta, bo on bardzo mocno wyciąga te zapachy i bardzo jest intensywny. Więc to jest, wydaje mi się, jego bardzo duża zaleta, duży plus. Jeżeli chodzi o pojemność tego pojemniczka, ona nie jest za duża, więc to nie jest tak, że sobie wlejecie i na przykład cały dzień i noc Wam to będzie chodziło albo przez kilka dni. No niestety, tej wody trzeba dolewać co jakiś czas, tych kropel tak samo i trzeba pamiętać, jeżeli na przykład zmieniacie zapachy, no żeby go umyć, bo potem możecie mieć taki zapach trawo-cytrynowo-cynamonowo-orchideowy, co może w efekcie, no cóż, niekoniecznie ładnie pachnieć. Więc myślę, że na takie sporadyczne momenty, żeby właśnie był fajny nastrój, to zarówno to światełko, jak i ten zapach sprawdzi się idealnie. Na co dzień aż tak go myślę, że nie używam. Wady, zalety. Zacznijmy od zalet. Uprzedzenie jest niewielkie, możemy je postawić gdziekolwiek. Jest intensywne, czyli nawet jak wylejemy kilka kropelek, to już ten zapach bardzo mocno czuć. Bardzo fajnie działa z Apple Dome. Mamy aplikację Vocolink, która też fajnie działa i jest ogółem takim ciekawym, moim zdaniem, rozwiązaniem właśnie, żeby sobie stworzyć nastrój. Jest też dosyć tanie, bo ono kosztuje tam okolice 150 zł, co wydaje mi się, że to nie jest jakaś wybitnie duża cena, szczególnie, że na koniec Wam opowiemy o tym, że aktualnie są promocje na Vocolinku, da się to dostać jeszcze taniej. A jeżeli chodzi o wady, to tak, zacznijmy od tego, że te kolory nie są aż tak intensywne, mogłyby być trochę bardziej z mojej perspektywy. Jest dla mnie problemem ten brak integracji, czy ta problematyczna integracja z Googlem oraz z Alexą. To nie działa tak, jak powinno, więc to jest na pewno spory minus. No i ten pojemnik mógłby być troszkę większy. Fajnie byłoby, gdyby on był trochę większy, no bo więcej wody moglibyśmy wlać, ale to są chyba jedyne takie wady, które mogę Wam teraz przedstawić. Czas na podsumowanie. Dzisiaj na testach miałem małe, aromatyczne, klimatyczne urządzenie od Vocolinka, czyli dyfuzor zapachów, najmniejszy jaki mają. Muszę przyznać, że jest fajny. Do sporadycznego używania, do robienia klimaciku jak najbardziej. Codziennie myślę, że go nie będę używać, ale raz na jakiś czas jak najbardziej. Jego cena jest też całkiem spoko, a szczególnie, że teraz możecie na vocolink.pl dostać 2 sztuki taniej. A jak piszecie sobie Vocolink 15, to macie jeszcze 15% ceny mniej, nie musicie dziękować. Więc wydaje mi się, że no, jak to kosztuje ten troszkę ponad 150 zł, bo chyba kosztuje 169 zł pojedynczy albo 319 za 2, no to cena jest spoko. I jeżeli macie swój dom zbudowany wokół właśnie Apple'a, to jak najbardziej. Jeżeli macie bardziej wokół Google'a czy wokół Alexy, tak jak Wam wspominałem, to tutaj bym się trochę powahał, ale to jest zawsze Wasza decyzja. Na pewno jest to, nie wiem czy jedyny, ale na pewno mój pierwszy smart dyfuzor zapachów. I dziękuję Wam za dzisiejszą recenzję. Serdecznie zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania oraz odwiedzania smartme.pl 2022 nadszedł, a z nim razem my.